Na przygotowaną płytkę paznokcia nakładamy Nail Prep standard. Następnie, jeżeli mamy do czynienia z płytką nieproblematyczną, nakładamy primer bezkwasowy. Jeżeli mamy przypadek, że stylizacja trzyma się troszeczkę gorzej albo klientka skarży się na jakieś przypadłości, używamy primera kwasowego. Kolejnym krokiem, jaki wykonałam, jest nałożenie bazy hybrydowej. W tym przypadku użyłam bazy Expert Base i wtarłam ją w paznokcie. Baza została utwardzona 60 sekund w lampie UV. Podkładamy sobie formę. Formę uprzednio docięłam, tak aby idealnie dopasowała się do paznokcia naturalnego. Pierwszym krokiem, jaki wykonam, jest stworzenie szkieletu przedłużenia. Nie musicie wykonywać tego kroku, możecie go bez problemu pominąć, z tego względu, że produkt jest bardzo stabilny i bardzo prosto można wykonać przedłużenie bez wykonywania szkieletu. Pamiętamy o dojechaniu w każde newralgiczne miejsce konstrukcji paznokcia, aby paznokieć był bardzo wytrzymały. Utwardzamy w lampie. Ściągamy formę. Aplikujemy większą ilość poliżeru, aby wybudować paznokieć. Zbliżamy pędzel w Easy Liquidzie i zaczynamy pracę. Dojeżdżamy do skórek. Lekko dopychając produkt, ale tak, aby nie stwarzał nam zbędnej grubości przy skórkach. Takimi ruchami ugniatającymi i pociągającymi w dół przesuwamy i rozkładamy masę równomiernie po paznokciu. Zobaczcie, macie tyle czasu, ile tak naprawdę potrzebujecie. Możecie nim pracować bez końca, a produkt ani nie rozlewa się, ani nie zastyga. Wymodelowany paznokieć utwardzamy w lampie UV przez 60 sekund. Utwardzony paznokieć opracowujemy pilnikiem o gradacji 100 na 180 zgodnie ze schematem piłowania. Tak wygląda paznokieć wybudowany polimer gelem Rosa Chiaro, opracowany już pilnikiem. Zobaczcie na tunel. Paznokieć jest wybudowany cieniutko, ma bardzo głęboki tunel i jak widzicie absolutnie nic się nie rozprężyło.